Dziś zapraszam Was do Loro Parku, opowiem Wam o Guanchinche, zobaczymy Los Gigantes, piramidy w Guimar i trujący ogród. Zapraszam. Zapraszam Was dziś do Loro Parku. To jakby ogród zoologiczny połączony z oceanarium. Oceanaria są dziś jednymi z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na świecie. Przyciągają odwiedzających możliwością zobaczenia podwodnego świata z bliska. Świata, do którego prawdopodobnie większość z nas nigdy nie dotrze. Obiekty te pełnią również ważną funkcję edukacyjną, ucząc o życiu mórz i oceanów oraz zagrożeniach, z jakimi mierzą się ich mieszkańcy. Wiele oceanariów angażuje się w ochronę zagrożonych gatunków, prowadząc programy hodowlane oraz ratując i lecząc ranne zwierzęta morskie, które nie byłyby w stanie przetrwać samodzielnie na wolności. Stały dostęp do pożywienia, brak drapieżników oraz opieka weterynaryjna sprawiają, że często zwierzęta żyją tu dłużej niż w naturalnym środowisku. Jednak oceanaria wzbudzają również liczne kontrowersje. Ograniczona przestrzeń sprawia, że wiele zwierząt, szczególnie duże ssaki morskie, takie jak delfiny, orki czy rekiny, nie mogą tam realizować swoich naturalnych potrzeb. Brak możliwości polowania czy migracji prowadzi do stresu, nudy oraz problemów zdrowotnych i psychicznych. Badania pokazują, że właśnie te bardzo inteligentne gatunki w niewoli często żyją krócej niż na wolności. Krytycy zwracają także uwagę na kwestie etyczne, podkreślając, że wykorzystywanie zwierząt do rozrywki, zwłaszcza w pokazach, jest nie do zaakceptowania. Nie wiem, co o tym myśleć. Pomimo wysokich cen za bilety wstępu, chętnych do odwiedzenia tego miejsca nie brakuje. Park jest spoko, ale mocno zatłoczony. Przyjechaliśmy do Guanchinche de los Gómez, restauracji rekomendowanej przez lokalnego pilota wycieczek. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Guanchinche to tradycyjne lokale gastronomiczne występujące na Teneryfie. Pierwotnie były to prywatne domy lub gospodarstwa, w których lokalni winiarze sprzedawali własne wino bezpośrednio ludziom. Do wina zaczęto podawać proste domowe jedzenie, żeby goście nie pili na pusty żołądek i tak narodziła się tradycja Guanchinche. Guanchinche rządzą się dość specyficznymi zasadami. Serwują własnej roboty wino, a gdy wino się skończy, Guanchinche się zamyka.
Oferują zwykle bardzo krótkie menu, dosłownie kilka typowo kanaryjskich dań. Zobaczcie, jakie to urocze miejsce. Guanchinche to często garaż, taras lub piwnica z plastikowymi krzesłami, papierowe obrusy, kredowa tablica z menu. Serwowane jedzenie jest tam zwykle pyszne i tanie. To miejsce bardziej dla lokalnych mieszkańców niż dla turystów. Niestety w Guanchinche bez znajomości hiszpańskiego może być trudno. Enigmatyczne literki P i B przy potrawach oznaczają wielkość porcji, są to odpowiednio pequeño, czyli małe, lub bandeja, czyli duże. Zobaczcie, jak tu pięknie. A to toaleta. W takim cudownym lokalu spędzamy Sylwestra. Wino w butelce z Coca-Coli. A to grillowany ser, krokietasy i pyszny stek wieprzowy. Zobaczcie, lokal niepozorny, a na parkingu kilkanaście aut. Dobra, zjedliśmy w Guanchinche. Zjedliśmy smażony ser, ropa vieja, czyli taka potrawka z szarpanej wieprzowiny z ziemniaczkami i krokietasy. Wszystko było pyszne, także wyszło pięknie i cudownie i niedrogo. Tak wyglądają najedzeni turyści z Polski. A teraz jedziemy do pobliskiej Orotawy. Znaleźliśmy dosyć ambitny parking w klimacie poprzedniego lokalu, do którego również bardzo ambitnie się wjeżdżało. Ale za to mamy tutaj piękne widoczki na okolice. La Orotava była historycznie miastem bogatych rodów i szlachty. Dlatego znajdziemy tu eleganckie rezydencje kolonialne z drewnianymi balkonami, które są symbolem miasta. La Orotava jest zbudowana na zboczu góry, przez co ma bardzo strome ulice. Jest wyjątkowa dzięki temu, że nie została mocno przebudowana pod potrzeby turystów. Uchodzi za miasto bardziej dla Kanaryjczyków niż dla turystów. Jesteśmy przed jednym z najbardziej znanych domów z balkonami, czyli Casa de los Balcones. To ikona Teneryfy. Dawniej każdy balkon był inny, była to forma pokazania statusu rodziny. Balkony często budowane były bez użycia gwoździ. Wchodzimy. Casa de los Balcones powstała w XVII wieku. Był to dom zamożnej rodziny kupieckiej. Dziś znajduje się tu muzeum i centrum kultury. Dziedziniec, który tu widzicie, jest typowy dla domów kanaryjskich. Pełen roślin i kwiatów, został zaprojektowany tak, by chłodzić dom latem, doświetlać wnętrza i być centrum życia rodzinnego. Salon zawsze znajdował się we frontowej części budynku. Było to najważniejsze pomieszczenie w całym obiekcie. To tu odbywało się życie rodzinne. Miał on okna wychodzące na ulicę, zapewniające światło dzienne. A to sypialnia urządzona z charakterystycznymi nocnikami pod łóżkiem, mającymi oszczędzić nocnych wycieczek do toalety. Przed nami spiżarnia, gdzie przechowywano żywność, głównie w słojach i dzbanach ceramicznych oraz owoce i ziemniaki w specjalnych koszach. Te meble po lewej to tak zwany cooler, gdzie przechowywano sery skryte przed gryzoniami i insektami. Całe pomieszczenie jest w kolorze zielonym, gdyż kojarzono go z wegetacją i świeżymi produktami. A to oczywiście kuchnia. A tutaj już jest zlew dwukomorowy. Tak wygląda bardziej ekskluzywne Guanchinche. Teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości, że była to rodzina kupiecka.
Dobra, powoli opuszczamy ten przybytek, ale oczywiście musimy przejść jeszcze przez sklep z pamiątkami. Tu widzicie lokalne przysmaki z sosami mojo do ziemniaczków po kanaryjsku. I lokalne wina. Znajdujemy się w miejscowości Orotava. Tu nas przywitała niezła szopka. A teraz opowiem Wam chwilę o świętach Bożego Narodzenia w Hiszpanii. Święta w Hiszpanii są ciepłe, rodzinne i długie. Trwają od 24 grudnia do 6 stycznia. Wyglądają one zupełnie inaczej niż w Polsce. Najważniejszym dniem jest 25 grudnia, kiedy to cała rodzina spotyka się na uroczysty obiad. 24 grudnia jest Noche Buena, też odbywa się wtedy uroczysta kolacja, zwykle dość późno, bo około 21 godziny i jest bez postu, bez karpia i bez 12 potraw. Natomiast najważniejszym dniem dla dzieci jest 6 stycznia, bo dopiero wtedy dzieci otrzymują prezenty. Dzień wcześniej, czyli 5 stycznia, odbywają się kolorowe parady Cabalgates de los Reyes Magos. To hiszpańskie parady trzech króli, w trakcie których symbolicznie wita się Kacpra, Melchiora i Baltazara. Podczas procesji królowie przejeżdżają przez miasto, rozdając dzieciakom słodycze. Idziemy zajrzeć do Casa Egon. To historyczna cukiernia i kawiarnia założona w 1916 roku przez Egon Alfreda Wende, niemieckiego cukiernika, który przypadkowo trafił na Teneryfę podczas I wojny światowej i postanowił zostać. Jest też jednocześnie najstarszą cukiernią na Wyspach Kanaryjskich. Miejsce to prowadzone jest przez kolejne pokolenia rodziny założyciela. Wbijamy do Ijuela del Botánico. To publiczny ogród botaniczny, który powstał na terenie byłych ogrodów klasztoru San José. Na początku XX wieku ogród został uporządkowany, otoczony murem i ozdobiony żelazną bramą, którą zaprojektowano specjalnie na tą okazję. Można tu znaleźć słynne smocze drzewo Drago kanaryjski, symbol Teneryfy i Otorawy. A oto i ono, smocze drzewo, przyznacie, że imponujące. To wjazd na nasz uroczy parking. Będzie tędy ambitnie wyjechać. Jedziemy teraz do malowniczej miejscowości Masca, zwanej często hiszpańskim Machu Picchu. Masca leży w górach Teno na wysokości około 650 metrów nad poziomem morza między stromymi wąwozami. Przez lata była jedną z najbardziej odizolowanych osad na wyspie. Jeszcze w XX wieku można było się tam dostać tylko pieszo lub na mule. Droga prowadząca na górę jest kręta i wąska, podobna do tych na La Gomerze. Uchodzi za jedną z najbardziej spektakularnych dróg na Teneryfie. Masca liczy kilkudziesięciu mieszkańców. Dawniej utrzymywali się oni z rolnictwa i hodowli, dziś bardziej z turystyki. Co roku odwiedza to miejsce tysiące turystów. I tu mała wskazówka. W Masca jest około 40-50 miejsc parkingowych, więc może być trudno ze znalezieniem miejsca. Dlatego lepiej przyjechać tu rano lub po południu, kiedy jest mniej turystów. Według lokalnych legend Masca była kryjówką piratów, którzy w pobliskich wąwozach ukrywali skarby. Oczywiście dowodów brak, ale legenda żyje do dziś. Masca często tonie w chmurach, podczas gdy kilkanaście kilometrów dalej świeci słońce. To efekt położenia w górach i wilgotnych pasatów. Dobra, zjeżdżamy na dół i jedziemy do miejscowości Los Gigantes. Witam Was z Los Gigantes. Trafiliśmy w deszczową pogodę, ale coś widać jeszcze. Nazwa Los Gigantes oznacza dosłownie olbrzymy.
Pobliskie klify mają do 600 metrów wysokości i są jednymi z najwyższych klifów w Europie. Guanczowie nazywali je murami piekieł, wierząc, że to koniec świata. Sam port, Puerto Deportivo de los Gigantes, uchodzi za jeden z najładniejszych portów na wyspie. Jadąc tu na pewno traficie do tego portu, gdyż to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można zaparkować auto. Aczkolwiek uprzedzam, że manewrowanie tu autem jest dość stresujące, mając świadomość, że wystarczy jeden błąd, aby wylądować z autem w morzu. Dobra, idziemy teraz coś zjeść. Guanchicze, do którego pojechaliśmy, było zamknięte dzisiaj. Także idziemy do knajpy, którą znamy z poprzedniego wyjazdu. A to takie moje małe szaleństwo, czyli piña colada bezalkoholowa. Wygląda zacnie. Kały, pieczarki, serek, Sałatka i cielęcina szefa kuchni. Byliśmy z restauracji La Mejia. No i to było troszkę rozczarowanie. W zeszłym roku, jak tutaj byliśmy, to serwowali hiszpańskie jedzenie, a teraz jest taki duży azjatycki twist. Trochę czegoś innego oczekiwaliśmy, ale dało radę zjeść. Natomiast chyba nie będę rekomendował tego lokalu. Plaża przy Los Gigantes jest z czarnego piasku wulkanicznego, przez co ładnie kontrastuje z turkusowym oceanem. U wybrzeży Los Gigantes przez cały rok żyją delfiny i grindwale. Ocean szybko robi się tu bardzo głęboki, dlatego to idealne miejsce na rejsy obserwacji delfinów. Dziś zapraszam Was do parku etnograficznego piramid w Guimar. To schodkowe piramidy zbudowane z kamieni wulkanicznych bez zaprawy. Zaraz je Wam pokażę. Tak sobie radzili Guanczowie przed najeźdźcą hiszpańskim. Tu mamy replikę Santa Marii. To takim statkiem w 1492 roku Krzysztof Kolumb wypłynął przez Atlantyk do Ameryki, wykorzystując kanaryjski i dalej północno-równikowy prąd morski, który płynie w kierunku Ameryki Środkowej. Oczywiście uprzednio z przystankiem na Lagomerze. Ta podróż zmieniła bieg historii i otworzyła nową erę w komunikacji pomiędzy Starym i Nowym Światem. A tu cel naszej wycieczki, czyli piramidy w Guimar. Oczywiście, to dopiero początek. A tu kolejna piramida. Według oficjalnych badań archeologicznych piramidy w Guimar pochodzą z XIX wieku i powstały w wyniku układania kamieni usuwanych z pól przez lokalnych rolników.
Nie znaleziono przy nim żadnych zabytków starszych niż pochodzące z czasów nowożytnych. Największym promotorem teorii o ich starożytnym pochodzeniu był Thor Heyerdahl, który uważał, że piramidy miały znaczenie astronomiczne i mogły świadczyć o kontaktach międzykulturowych sprzed czasów Kolumba. Problem w tym, że do dziś nie znaleziono twardych dowodów, by potwierdzić tę teorię. Piramid jest 6 i mają one regularne kształty. A tak wygląda kurczak po kanaryjsku tuż przed podaniem. A teraz zabieram Was do trującego ogrodu. Ricinus communis to rącznik pospolity, to botaniczny paradoks. Roślina jednocześnie użyteczna i niebezpieczna. Jej nasiona zawierają rycynę, jedną z najsilniejszych toksyn roślinnych. Już bardzo małe ilości są skrajnie niebezpieczne po spożyciu. Rycyna jako trucizna została zastosowana i wstrzyknięta z końcówki parasola do zamordowania Georgii Markowa w Londynie w 1978 roku. Był to bułgarski pisarz, który krytykował reżim komunistyczny Teodora Żywkowa w Bułgarii. A to wilczomlecz z Wysp Kanaryjskich. Jak prawie wszystkie wilczomlecze zawiera biały mleczny sok, który jest trujący i silnie drażniący skórę, a szczególnie niebezpieczny dla oczu. No musicie przyznać, że piękne miejsce. Opuszczamy ogród trujących roślin, o tym można by zrobić odrębny dokument, a zainteresowanych tematem odsyłam do książki Trucizna, czyli jak pozbyć się wrogów po królewsku. A to hibiskus. Dziś mieliśmy dużo szczęścia z pogodą, gdyż w połowie drogi do Gimar zaczął padać deszcz i poważnie rozważaliśmy, żeby zawrócić, ale po przyjeździe na miejsce okazało się, że deszcz właśnie przestał padać, przez co udało nam się zobaczyć to magiczne miejsce. A teraz jedziemy jeszcze na lunch do lokalnego guanchinche. Dobra, atakujemy kolejne guanchinche. Zobaczymy, jak tutaj serwują jedzonko. Wjeżdżają sosy mojo, garbansada, czyli cieciorka, papryczki padron i specjalność lokalu parilla, czyli zestaw mięs grillowanych. Wszystko było smaczne, jesteśmy mega najedzeni i powoli lecimy na lotnisko, a wy zerknijcie sobie jeszcze na widoczek z okna. To już koniec naszej wycieczki. Dzięki, cześć. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się mój film, polajkuj go i zapraszam do subskrypcji.